to Ja jest zamiast, to. ja zamiast z Dirakiem Andrzej, oczywiście. to z Infernem rozmawiam. No pewnie jakieś Ale jak pytanie sprawy. 70. Jestem w pięknym XVIII-wiecznym pałacu w Jabłonnie, który w 1953 roku przejęła Polska Akademia Nauk i stworzyła tutaj dom zjazdów i konferencji. Najbardziej znana i wciąż obecna w świadomości wielu naukowców konferencja, która się tutaj odbyła, miała miejsce w 1962 roku, a jej tematem była ogólna teoria względności i grawitacja. I to o niej będzie ten film. 4 profesorów: Iwia Biełynicki-Birula, profesor Zofia Biełynicka-Birula, profesor Andrzej Trautmann oraz profesor Marek Demiański zgodziło się opowiedzieć o wyjątkowości tego wydarzenia w sposób przystępny dla szerszego grona odbiorców. W 1955 roku mijało 50 lat od powstania szczególnej teorii względności i 40 lat od powstania ogólnej teorii względności. I wtedy z tej okazji grupa relatywistów europejskich głównie postanowiła zorganizować takie międzynarodowe spotkanie. To nawet trudno powiedzieć, żeby to była konferencja, to było międzynarodowe spotkanie. I na nieszczęście przed tą konferencją umarł Einstein. Także to miało być jakieś takie podsumowanie, celebracja, prawda, a to niestety kilka miesięcy przed tą konferencją umarł Einstein. Ale konferencja się odbyła. Konferencja się odbyła w Bernie, w Szwajcarii i wtedy postanowiono, żeby cyklicznie spotykać się i dyskutować o tym. To było jeszcze, prawda, ten okres taki powojenny, okres zimnej wojny, ten podział na wschód i zachód. To wszystko skłoniło ludzi do tego, żeby zastanowić się nad możliwościami zorganizowania takiego, w cudzysłowie, cyklicznego spotkania, które pozwoliłoby właśnie na kontakty między ludźmi z różnych stron świata. I czy to było spotkanie cykliczne w końcu? Czy to się udało? Tak, to się udało. Później kolejna konferencja po tej konferencji w Bernie była we Francji i wtedy postanowiono powołać taki międzynarodowy komitet ludzi, którzy zajmują się teorią grawitacji, ten International Committee for Gravitation, i oni postanowili wtedy, że taka konferencja będzie się odbywała co 3 lata. A co było akurat w tej w 62, co było w niej takiego wyjątkowego, że o niej się dalej mówi, a o tych już późniejszych tak jakby troszkę mniej? No przede wszystkim to, że to było spotkanie wschodu z zachodem. Tak. Wtedy to była w ogóle taka tendencja, nie tylko zresztą w teorii względności ona zaowocowała, ale w tym samym mniej więcej czasie Robert Marshak postanowił zorganizować takie cykliczne spotkania z fizyki wysokich energii. I to też ruszyło, ale ta konferencja w Jabłonnie miała to do siebie, że jednak udało się bardzo wybitnych i ze wschodu, i ze Związku Radzieckiego, i z zachodu ściągnąć. Niektórzy, którzy byli tutaj w Jabłonnie, mogliby również być na tej konferencji takiej wysokich energii, ale jakoś woleli. Ani Feynman, ani Dirac nie byli na tych konferencjach wysokich energii, natomiast tutaj przyjechali. Na konferencji obecna była ówczesna światowa czołówka fizyków, w tym Paul Dirac, Richard Feynman, Subramanian Chandrasekhar,
John Archibald Wheeler, Hermann Bondi czy Witalij Ginzburg. Proszę sobie wyobrazić, że to był moment, w którym Niemcy z NRD Tak. pierwszy raz spotkali się z Niemcami z RFN-u. Jest takie piękne zdjęcie, na którym ta grupa Niemców rozmawiają po niemiecku ze sobą, wymieniając, nie wiem, prawda. No pierwszy raz ludzie się widzieli od wielu lat. To samo zresztą było w innej dziedzinie, w dziedzinie optyki, gdzie była ta współpraca oficjalna z NRD, ale jak się robiło konferencje, to wolno było też zaprosić zachodnich i oni bardzo sobie chętnie przyjeżdżali, rozmawiali ze swoimi kolegami, nie krzycząc przez mur. No. Tak. Także to spotkanie wschodu z zachodem, a poza tym jeszcze ta konferencja odbyła się moim zdaniem, i to Marek pewnie będzie mógł do tego coś dodać, w takim dosyć przełomowym okresie dla ogólnej teorii względności. Mianowicie w tym czasie, moim zdaniem, ogólna teoria względności stała się częścią fizyki poprzez to wyjście na kosmos. Przedtem była chyba ta konferencja w Houston, która też była właśnie już taką konferencją, gdzie się mówiło o fizyce, bo przedtem jednak musimy powiedzieć, że to była dziedzina fizyki matematycznej. Szukano ciekawych rozwiązań i były oczywiście testy w ramach Układu Słonecznego. Perihelionowy ruch Merkurego, przesunięcie, to nawet laboratoryjne były badania, ale nie było jednak takich zastosowań, które tutaj były już za progiem. Drżały. I ta konferencja w Houston, ona jak gdyby, a konferencja w Jabłonie była kontynuacją tej myśli, żeby jednak coś tam znaleźć, co będzie można rzeczywiście zastosować do opisu wszechświata, bo wtedy jeszcze przecież czarne dziury były też pojęciem matematycznym. No właśnie. Te testy rzeczywiście, że coś tam wokół czarnej dziury się kręci i co można zmierzyć, to dopiero później powstało. Ale to właśnie jak mówimy o historii i o tym, co się stało właściwie tuż zaraz po tej konferencji jabłonnej, to w ciągu następnych lat 10 odkryto najpierw kwazary, czyli bardzo odległe obiekty na niebie, które emitowały ogromne ilości energii. No i wtedy oczywiście pytanie, skąd się ta energia bierze, natychmiast skłoniło astrofizyków do tego, żeby się zająć na poważnie koncepcją czarnej dziury. Jako źródła. A później odkryto gwiazdy neutronowe, co już było takim elementem pośrednim, prawda, bo obiekty, które już właściwie wymagały do zrozumienia całej struktury, trzeba było stosować ogólną teorię względności. A później odkryto promieniowanie mikrofalowe i tu się okazało, że kosmologia, która była zupełnie takim ezoterycznym dziedziną, prawda, wymyślano różne steady state, prawda, jak ten wszechświat powstawał, a tu nagle okazało się, że jednak Gamow miał rację i że ten wczesny wszechświat był bardzo gęsty i bardzo gorący. A później, tuż zaraz, 72 rok, czyli 10 lat po Jabłonnej, pierwsza informacja, że jednak czarne dziury to nie jest obiekt matematyczny, tylko one rzeczywiście we wszechświecie istnieją. Jeszcze tam w pewnym momencie pojawiły się pulsary. No tak, to gwiazdy neutronowe. No właśnie, ale ja dlatego nazwałem je pulsarami, bo one służyły do obserwacji, które można było porównać z teorią. Na przykład właśnie to, że to był taki rzeczywiście zegar bardzo regularny, to potrafił różne rzeczy zmierzyć. Jak na przykład to, że musi być promieniowanie teoretycznie
ponieważ energia gdzieś znika, Tak, bo spada jedno na drugie. tak. Profesor Marek Dymiański w 1962 roku był świeżo upieczonym magistrem i pomagał w organizacji konferencji. Mimo to, a może wręcz dzięki temu, wie o tej konferencji więcej niż ktokolwiek inny. Ale nie tylko magisterium, bo potem dostałem nowe zadanie, właśnie trudno powiedzieć uczestniczenia, bycia na tej konferencji jako taki pomagier, prawda? Tam były tablice, nie było jeszcze żadnych właśnie slajdów, niczego takiego, rzutników, prawda? Wszystkie wykłady były pisane na kredą na czarnej tablicy. No i oczywiście po każdym wykładzie ktoś musiał to zetrzeć, prawda? Więc to było główne moje zadanie. Ale był jakiś magnetofon. Tak, nagrywane były, tak, oczywiście. Słynne Feynmana. Mareczek wie doskonale, bo on potem się męczył Bo on tygodniami, się żeby zajmował. odtworzyć to, co Feynman tam No nie, to nie tylko ja, to również John Starczyl. Ja wiem, ale to była rzeczywiście... Tytaniczna praca chyba, prawda? Tytaniczna praca, tak. Niesamowite. Bo Feynman to nie jest człowiek, który systematycznie, tak jak Schwinger na przykład, pisze wzór po wzorze, tylko rzuca to wszystko Tak. w przestrzeń. Magistrowi, świeżo upieczonemu, nie uginały się pod pana nogi, jak pan spotykał tych wszystkich wybitnych fizyków. Widzi pani, to naprawdę było niesłychane doświadczenie. Oczywiście nogi drżały, tak, to prawda, ale dość, no ta konferencja trwała ponad tydzień i pierwsze dni były właśnie takie bardzo napięte, takie z taką dużą rezerwą, ale później okazało się, że to są zwykli normalni ludzie, z którymi można rozmawiać i co więcej, oni chcą rozmawiać, dlatego że to był taki moment, kiedy no ta wymiana prawdziwych informacji, jak wygląda życie w kraju, który no, jest członkiem tego obozu, prawda, demoludów. I co się dzieje, jak się przekracza tą żelazną kurtynę. Co się dzieje, jak się przekracza taką żelazną kurtynę. Pamiętam tylko ludzi z lekka. No niektórych chyba bardziej. Niektórzy bardziej, niektórych mniej. W szczególności Feynmana. Bo mąż wrócił właśnie ze Stanów i przywiózł sobie Volkswagena Garbusa, co było dosyć niecodziennym zjawiskiem. Wobec tego przypadło mu wożenie Feynmana codziennie z hotelu, Grand Hotelu chyba, w Warszawie do Jabłonnej, kawałek drogi. Wtedy jeszcze nie było korków. Nie było korków, ale jechało się dość długo. I obaj bardzo energicznie dyskutowali, również rękami, także czasami ten Volkswagen jechał o własnych siłach, według własnego planu, bo dwóch panów machało rękami i bardzo aktywnie dyskutowali, ale w ten sposób mieliśmy Feynmana dosyć blisko. Również nas odwiedzał w domu. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że przy herbacie poprosił nieśmiało o cytrynę. A ja na to, że przecież nie ma cytryny, bo nie ma żadnych świąt. Cytryna jest tylko na święta. Przyjeżdża. Feynman się bardzo przejął i powiedział, że nam przyśle z ogródka swoją, ale nie przysłał. Ale również zaprosił nas do Grand Hotelu w rewanżu, bo był u nas na obiedzie. Zaprosił nas do Grand Hotelu i tam... Uczył się tańczyć No twista. właśnie, zaczęli grać twista, bo to było modne. Więc on mnie prosi, Feynman, do tańca, a ja mówię, że ja nie umiem tańczyć twista. On mówił, nic nie szkodzi. I to Feynman, typowy, bardzo praktyczny człowiek. Wystarczy, że sobie wyobrazić, że wycierasz ręcznikiem plecy. To jest świetny przepis na tańczenie twista.
Bardzo charakterystyczna O, postać. Marek zaraz powie, O, jak się jest. rozmawia z Dirakiem. To jest Dirac. Dirac nie przyleciał samolotem z powodu swoich różnych fobii, Tak. tylko przypłynął statkiem do Gdyni i Teraz wiem, co I będzie dalej. no, przyjechał potem samochodem do Warszawy, no i trzeba go było później po tej konferencji odwieźć. No i ja zostałem wybrany jako pilot tej wycieczki, czyli wtedy Ministerstwo Spraw Zagranicznych zagwarantowało samochód, pamiętam taki zielony Humber z kierowcą, Dirac z żoną. I ja mieliśmy pojechać do Widać, jakie to bardzo męskie Gdańska, towarzystwo. zatrzymać się w Grand Hotelu w Sopocie. Tak. Na jedną noc, a następnego dnia Diraca odwieźć do portu i Wsadzić go na wsadzić go na statek. Jak żeśmy przyjechali do Gdańska, to okazało się, że statek nie przypłynął z powodu złych warunków atmosferycznych gdzieś tam i trzeba będzie czekać co najmniej 2 dni, 2 doby. No ja wpadłem w panikę, bo co tu robić? No oczywiście błyskawiczny telefon następnego dnia rano do sekretarki Infelda. No ja nie mam żadnych pieniędzy, jak to za co ich tutaj utrzymywać, tych Diraców. No ale okazało się właśnie w tamtych czasach takie sprawy, ja myślę, że teraz podobnie, ale w tamtych czasach to było dość rutynowe, że jeden telefon do hotelu załatwiał sprawę, prawda, że mamy otwarty rachunek Trzeba wiedzieć, do kogo w zadzwonić. restauracji, prawda. Ale wiedzieć, do kogo zadzwonić. No Tylko, że w tamtych tak, to nie ja dzwoniłem. Tylko, że w tamtych czasach też samo wykonanie telefonu nie było sprawą oczywistą międzymiastowego. No, Więc już miał taki aparat. nie, właśnie, były telefony, które działały błyskawicznie, tak. Rozumiem. No i wobec tego trzeba było wymyśleć jakiś program atrakcyjny, rozrywkowy dla Diraca. No więc naturalne takie pierwsze to spacer po Gdańsku, który nie wyglądał tak pięknie jak teraz, ale już był interesujący, oczywiście. No później co tam w okolicy, Katedra i Park w Oliwie, Sopot. No i ten czas się skończył. Dostaliśmy telefon, że statek przypłynął i następnego dnia rano można będzie Diraca odwieźć na ten statek. W międzyczasie z Diraciem kontakty były takie, że dzień dobry i dobranoc wieczorem i właściwie nic więcej. Natomiast jego żona, która była siostrą Wignera, Węgierka, była bardzo rozmowna, także głównie i ją interesowało, jak to jest w Polsce, co ile kosztuje, a gdzie to można dostać. No takie różne praktyczne prawda, sprawy, także ja się nie nudziłem, ale nie wiem czy Diraca bardzo to wszystko interesowało. No i później ten ostatni wieczór zjedliśmy odpowiednio sutą kolację. No ja powiedziałem, że ja ich rano obudzę wcześniej, żebyśmy zdążyli zjeść jeszcze śniadanie, zanim odjedziemy na ten statek. No i pożegnałem się, dobranoc, odprowadziłem Diraców do ich pokoju i wróciłem do siebie. No i wiedziałem, że następnego dnia rano muszę się obudzić bardzo wcześnie, zresztą zamówiłem budzenie w recepcji.
No i już się rozbierałem, już się prawie byłem w piżamie, spukanie do drzwi. Otwieram, a tam stoi Dirac i pierwsze moje wrażenie było przerażenie, dlatego że myślałem, że coś się stało z jego żoną. A Dirac na spokojnie popatrzył tak na mnie, że już jestem prawie, że w piżamie. Czy wouldn't you mind to get a walk? On lubił wchodzić. I jak tu odmówić Diracowi, powiedziałem, że no chwileczkę, ja się tylko ubiorę odpowiednio i ubrałem się i wyszliśmy na plażę. To znowu trzeba sobie uświadomić, 62 rok. Dirac chciał się przejść wzdłuż plaży, wzdłuż morza. No jak mu powiedzieć, że to jest niemożliwe, że to jest zabronione, że nas zaraz mogą aresztować, że tu WOP przybiegnie i nas... Będzie patrzył jakieś ślady na piasku. Tak. No ale no jak? I szliśmy, Dirac nic nie mówił, oglądał się, wysłuchiwał i potem po jakimś czasie akurat ten piasek był wilgotny, Dirac miał taki przeciwdeszczowy płaszcz, rozłożył ten płaszcz na tym piasku, mówił, to let's sit for a while. No i usiedliśmy na tym jego płaszczu i też przez długie minuty Dirac się tak wpatrywał w ten horyzont, nic nie mówiąc, a potem właśnie zaczął mnie wypytywać, co ja robię, skąd ja jestem. No powiedziałem mu, że właśnie skończyłem pracę magisterską Infelda. No i wtedy Dirac się rozpromienił i powiedział mi, że you might be interested what is my view of physics. No ja oczywiście nie miałem żadnych telefonów, żadnych magnetofonów ze sobą, nic takiego. I on wygłosił długi monolog, z którego pamiętam tylko drobne fragmenty, drobne urywki. Dirac uważał, że główny problem w fizyce to jest taki, że teoria grawitacji jest klasyczna, a reszta fizyki jest kwantowa. I że w szczególności fizyka cząstek, no co oni wymyślają, oni uważają, że cząstki elementarne są punktowe. W grawitacji nie ma cząstek punktowych, to musi mieć jakąś wewnętrzną strukturę. Mówił, że to jest główny powód, nad którym myśli i jak jego zdaniem taka struktura może wyglądać. On mówi, że to oczywiście tego nikt nie wie w tej chwili, ale być może to jest jakaś taka błona kwantowa, jakieś takie wizjonerskie pomysły, które teraz można łączyć z teorią strun i z branami, prawda, i te różne rzeczy. No i po tym, jak skończył, ja go jeszcze o parę rzeczy zapytałem, wtedy odpowiadał. Wstaliśmy i wróciliśmy do hotelu. No ja go pożegnałem, podziękowałem i wróciłem i wiedziałem, że muszę się wyspać. No, zamiast usiąść od razu i spisać przynajmniej większą część tego to nie pomyślałem o tym i to... Dirac kochał podróże koleją. Tak. Zaprosili go do Związku Radzieckiego. On się zgodził przyjechać pod warunkiem, że mu zafundują podróż koleją transsyberyjską przez cały kontynent. I rzeczywiście załatwili mu to i przyjechał. Tak. Ważną, żeby nie powiedzieć kluczową postacią dla tej konferencji był profesor Leopold Infeld. Był on organizatorem, pomysłodawcą i w ogóle siłą napędową całej tej konferencji. Leopold Infeld był wybitnym polskim fizykiem, teoretykiem zajmującym się głównie klasyczną teorią pola, w tym ogólną teorią względności i klasyczną elektrodynamiką.
W latach 30. XX wieku współpracował z takimi wybitnymi uczonymi jak Max Born i Albert Einstein. Podczas dwuletniego pobytu w Princeton Infeld przy współpracy z Einsteinem napisał książkę Ewolucja fizyki, która stała się międzynarodowym bestsellerem. Lata II wojny światowej Infeld spędził w Kanadzie jako profesor fizyki na Uniwersytecie w Toronto. Po wojnie wrócił do Polski i tu w 1950 roku objął katedrę fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Warszawskim. Wspólnie z profesorem Wojciechem Rubinowiczem założył Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego i to właśnie Leopold Infeld był w latach 50. promotorem prac doktorskich profesorów Białynickiego-Biruli, Demiańskiego i Trautmana. Praca nad falami grawitacyjnymi pod kierunkiem profesora Leopolda Infelda wiązała się z pewnym obciążeniem, czego najmocniej doświadczyli profesor Marek Demiański oraz profesor Andrzej Trautman. Może ja dodam taki drobny historyczny szczegół, mianowicie Leopold Infeld, on z jakichś względów nie wierzył w istnienie promieniowania grawitacyjnego. I przez długie lata twierdził, że na pewno takiego zjawiska nie ma. Bo oni zaczęli coś liczyć, a... No słuchaj. Tak, I przepraszam. I nie dopiero, znaczy ja miałem wielkie trudności, bo moja praca doktorska polegała na opisaniu pewnych cech tego promieniowania grawitacyjnego w ramach teorii Einsteina. Natomiast dopiero moja żona Róża Michalska w swoich pracach znalazła nowe podejście do promieniowania grawitacyjnego, które było zgodne z poglądami Infelda, bo wykorzystywało te metody przybliżone metody rozwinięć szeregi, takie, które on od wielu lat stosował i dopiero ona, właśnie Róża, udało jej się przekonać Infelda, że prawdopodobnie, że to promieniowanie istnieje i że to jest zjawisko, które można będzie później odkryć. No i tak się stało, to znaczy to promieniowanie zostało w warunkach, konsekwencje istnienia tego promieniowania zostały potwierdzone w warunkach ziemskich. Także Andrzejku, ty nie potrafiłeś przekonać Infelda. To się Infeldowi nie podobało, tak. Nie. Ale dlaczego się nie podobało? No, bo miał swoje poglądy, a poglądów się często nie zmienia, tylko politycy zmieniają. Nie, no to nie tylko, prawda, no było kilka powodów, dla których Infeld uważał, to znaczy nie tylko Infeld, ale również Einstein, prawda? Uważał, że fale grawitacyjne nie istnieją. Tak, no ja pamiętam. Że tą metodą, jak oni to przybliżono. To nie wychodzi, żadne promieniowanie im nie było potrzebne. Tak jest. No to znali, że go nie ma. Tak jest. No ja miałem w swojej pracy magisterskiej, którą robiłem u Infelda, policzyć właśnie i sprawdzić, że tam w 8. rzędzie czy nie ma takiego... też się te poprawki grawitacyjne daje wyeliminować. No właśnie. A rachunki były koszmarne. Ja pamiętam wtedy, żaliłem się Plebańskiemu, że no nie wychodzi mi nic, co by zadowoliło Infelda. A Plebański powiedział, nie przejmuj się, fale grawitacyjne istnieją. Także tak. Plebański powiedział, że fale grawitacyjne istnieją, Plebański. I że nie przejmuj się, że Infeld uważa, że ich nie ma, jak ci nie wychodzi, to właśnie tak powinno być. Ale ja muszę trochę obronić Einsteina i Infelda. Jest zasadniczy powód, dla którego oni nie wierzyli w te fale, mianowicie my rozumiemy, tacy przyziemni fizycy, jako falę coś, co przenosi energię, a pojęcie energii w ogólnej teorii względności jest bardzo, bardzo subtelne i skomplikowane. I nie można powiedzieć w ogólnej teorii względności, że proszę Państwa, tu jest tyle energii i ta energia leci. To tak nie jest. I dlatego Einstein, który rozumiał ogólną teorię względności i Infeld też, dogłębnie, widzieli, że tutaj jest pewien problem.
ale później udało się to przezwyciężyć i nawet zmierzyć, jak wiadomo. I Teraz wiemy, że i na przenoszą. pewno niosą energię, bo Tak. gdyby nie niosły energii, to nie poruszałyby tych różnych rzeczy, Tych na luster, ziemi, tak. tych luster. Tak. To jak się pracowało w takim razie, mając promotora, który nie wierzył no w zasadzie w to, nad czym panowie pracowali? Znaczy, ja muszę powiedzieć, że no, to dla mnie nie był taki oczywisty problem, prawda? Czy istnieją, czy nie istnieją. Bo właśnie ten ogromny autorytet Infelda, prawda, i Einsteina, no, był bardzo znaczący. Ale no, matematyka jest nieubłagana, prawda? Jak się robi rachunki i one pokazują coś innego niż wierzą nawet ci ogromni, wielcy ludzie, to trudno, prawda? To oni nie mieli racji, ale to nie był, w tamtych czasach to nie był taki bardzo prosty wybór. Czy w 60 roku ty już wiedziałeś, byłeś przekonany, że fale grawitacyjne istnieją naprawdę? Że to nie jest tylko matematyczny 60 obrazek? roku. Nie, ja byłem przekonany, znaczy ja byłem bardzo pod wpływem tych fizyków, którzy widzieli analogię między polem elektromagnetycznym a polem grawitacyjnym. Że siły grawitacyjne są podobne w istocie do sił elektromagnetycznych, prawda? Tak. Znaczy inne, Tak. szczegóły są różne, ale są pewne podstawowe cechy tych sił, które są jednakowe i że z tego wynikało, można sądzić, że istnieją także fale grawitacyjne. Tak. Taka była z grubsza analogia, duża analogia między siłami. Tak. No tak, tu się bardzo zresztą to widać. No, jak mamy dwa ładunki i tak będziemy nimi ruszać, to one promieniują te ładunki. Tak. A jak mamy dwie masy, to też jak się ruszamy nimi, coś powinno Się dziać. No i tu na tej konferencji pierwszy raz tak naprawdę publicznie namawiany przez Feynmana Joseph Weber przedstawił pomysł, jak można te fale wykryć. Doświadczalnie. W Tak. tym takim... Tak, to znaczy ten jego słynny rysunek, że bierze się duży cylinder Właśnie. metalowy. I wziął ten cylinder. Widzieliście? Tak, i miał ten Potem. cylinder. Tak. Tak, podwiesza się go tak, żeby wszelkie drgania tak. gruntu, Wyeliminować. prawda, nie wpływały na zachowanie się tego cylindra i dokładny pomiar drgań tego cylindra no, powinien pokazać, że te fale grawitacyjne istnieją. Ale I teraz w próżni powinien wisieć. jeżeli śledzić dalej, co się działo, to był rok 62. W drugiej połowie lat 70. Weber ogłosił światu, że on zbudował dwa takie detektory, dwa takie cylindry i te cylindry drgają w sposób koherentny, chociaż są w odległości tam kilku tysięcy kilometrów i wobec tego on uważał, że widzi fale grawitacyjne. Bardzo szybko okazało się, że no nikt nie wyobrażał sobie wtedy źródeł, które mogłyby tego typu fale grawitacyjne emitować, a poza tym to było na tyle szokujące, że w kilku różnych miejscach na świecie próbowano ten eksperyment Webera powtórzyć i nikomu się to nie udało. No i okazało się, że Weber po prostu niezbyt dokładnie analizował swoje dane, które zbierały te dwie anteny.
No chciał i, znaleźć. i dopiero trzeba było czekać do 2015 roku, kiedy ten pomysł, że to trzeba światło laserowe odbijać między dwoma systemami zwierciadeł i dopiero w ten sposób można było te fale grawitacyjne odkryć, ale je w końcu odkryto. To taka odwrotna sytuacja była niż u panów, bo tutaj profesor Weber chciał, żeby one były i dlatego eksperyment nie wyszedł, a tutaj profesor Infeld bardzo nie chciał, żeby były i dlatego mu się wieszły mimo to. Tak. Nie, fizyka jednak, jak się ją traktuje na serio i poważnie, to Postawi na swoim. postawi na swoim właśnie.